Ostatni dzień w Angolii. Tym razem nie natura i nie plemiona, ale historia, o której trudno zapomnieć. Dziś odwiedzam miejsca związane z handlem niewolnikami i z ludźmi, którzy nigdy nie wrócili do domu. Zapraszam na odcinek pełen historii i refleksji. No właśnie na pierwszej stacji kolejka, jakieś 50 aut ze 100 motorków, stacja zamknięta, jadę dalej. Tutaj zadyma, awanturują się wszyscy. Też nie ma. Ale lipa. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu. Partnerem kanału są Blendy Go i Szaf, niezawodne urządzenia do domu i w podróży. Użyj kodu WOJOWNIK20 i zyskaj 20% rabatu. Siemanko, witam serdecznie w kolejnym i ostatnim odcinku już z Angolii. Ale wczoraj miałem przygody, po prostu powiem wam, że przez chwilę byłem załamany. Jechałem 3 godziny taką drogą, że nie widziałem nic w ogóle. Nie wiem, widziałem tylko 2 metry do przodu. Nie do uwierzenia, 2 godziny już jadę taką drogą. Nie ma w ogóle asfaltu, nie ma nic. Same dziury i moja trasa przedłużyła się już o ponad godzinę, co było Google. Masakra. Dobija mnie ten dzień. Szutrowa droga, cały czas, wiecie, wyboje. Jechałem 30 na godzinę cały czas tą trasę. Przyjechałem 2 godziny później do domu, znaczy do hotelu, niż Google Map pokazywało. Po drodze myślałem, że mi się skończy paliwo. Dojechałem tutaj, przejechałem 5 stacji benzynowych, na żadnej nie było paliwa. Mówię, co jest grane? Przecież ten kraj leży na złożach. Jak tu może paliwa brakować? No i stało się tak, że dojechałem, udało mi się. Na rezerwie przeważnie można zrobić około 40 km, może 50. Ja zrobiłem 35, dojechałem do hotelu. Nie wiem, co teraz zrobię, bo tutaj na żadnej stacji wcześniej nie było paliwa. Nie wiem, czy dzisiaj już jest, czy nie ma. Musiałem wam to powiedzieć, bo serio dojechał mnie ten dzień. Ja wiem, że dla kogoś to może być takie ale wizja tego, że kończy mi się paliwo, jestem na drodze, po której nie ma kompletnie nic. Gdzieś w ogóle na jakimś takim zadupiu, że szok. No, ryła mi psycha trochę wczoraj, trzeba przyznać. No, jest tak piękna pogoda, że lekko zmienię swój plan i pojadę wam pokazać tutaj właśnie najładniejszy punkt widokowy, taki najładniejszy punkt widokowy na wodę, na plażę. Właśnie znajduje się tutaj, w tym mieście, w którym jestem. Ale na początku jeszcze trening. Martwi mnie to, że wczoraj nie było na tych 5 stacjach paliwa i mam nadzieję, że teraz będzie już. Bo serio, zostało mi na jakieś maks 15 km. Moi drodzy, forma w podróży cały czas. Znakomita po prostu. I cały czas ze mną suplementy oczywiście od SFD, także serdecznie wam polecam na hasło Wojownik, zniżka 10%. Kreatyna to jest coś, co powinien jeść każdy, naprawdę każdy człowiek, ponieważ ma bardzo wiele zdrowych właściwości, które pomagają w pracy mózgu, w sile mięśni, w ogóle w utrzymaniu jakichkolwiek mięśni. Bardzo dobre też dla starszych osób. Ja moim rodzicom oczywiście daję kreatynę, żeby jedli. Bardzo, bardzo pomaga i to jest udowodnione. Także polecam i oczywiście też suplementy Wojownika. A ja szybki shower i lecę w trasę. Startuję, moi drodzy, trzymajcie kciuki, żeby było paliwo na stacjach. Bo jak nie, to będę w czarnej dupie, jak to mówią. No właśnie na pierwszej stacji kolejka, jakieś 50 aut ze 100 motorków. Stacja zamknięta, jadę dalej. Też nie ma. Ale lipa. Dobry znak, cysterna wyjeżdża ze stacji. Może uzupełniła. Dobra, trzeba stanąć w tej ogromnej kolejce, która tutaj właśnie się zrobiła. Patrzcie, ile ludzi czeka. To
jeszcze jest tam do zakręt. Tutaj wszędzie stoją. O ja pierwszy. Stoi na końcu tej kolei. Ojeju. Ale nie ma wyjścia. Ciekawe ile będę stał. Ile motorów jeszcze do tego jest. Ruszyło trochę, ale teraz ochrona z bronią blokuje. Co tu się dzieje, to kosmos. Tutaj zadyma, awanturują się wszyscy. Ale to jest kryzys. Ludzie wszędzie biorą do wszystkiego, co się da po prostu. Bańki, wszystko. Gdzie się da, biorą to paliwo. No. Jakoś się to przesuwa. Myślę, że jeszcze z pół godzinki. Teraz dotankuję, ale ci na motorkach to mają większy problem, bo tam jest naprawdę, nie wiem. Myślę, że co najmniej 300 motocykli stoi tutaj w kolejce. I tak sobie teraz myślę, bo dzisiaj miałem o 9 rano ruszać z hotelu. Wyjechałem o 11:30. I całe szczęście, bo tak to bym tu stał 3 godziny w kolejce i nic by się nie ruszyło. Ciekawe, dlaczego to się tak dzieje tutaj. Bardzo dziwna sytuacja. Sukces! Mam pełny bak. Oczywiście cały czas stały przy mnie 2 stróży, którzy liczyli mocno, że im dam pieniądze. Strasznie tutaj żebrają w tym kraju. Naprawdę jak tylko mnie zobaczą, od razu kolejka się zjawia, żebym komukolwiek chociaż coś dał. Każdy. Nie cierpię tego. Nie cierpię, jak jestem traktowany jako bankomat. Ja rozumiem, bieda, wszystko, ale byłem w wielu biednych krajach i ludzie jakoś nie żebrali. Dało się, dało się. A tutaj po prostu samo to, że się zbiałem, to już znaczy, żeby wyżebrać pieniądze. Z racji tego, że jest ładna pogoda, to jadę zobaczyć na ten ładny punkt widokowy, na tą najładniejszą plażę tutaj, no i później ruszam dalej w trasę. No i przyjechałem na tą niby najładniejszą plażę, no i już widzę, że nie całkiem tego szukałem. To nie miało być to miejsce. Ale syf, ja pieprzę. No, plaża dobre miejsce, żeby śmieci wyrzucić, nie? Ja już wiem, gdzie miałem przyjechać, miałem być tam na górze, na punkcie widokowym, ale widzę, że nie ma to większego sensu w ogóle. Trochę straciłem czas tylko, ale przelecę jeszcze dronem zobaczyć. Wiecie jak to z góry zawsze ładniej. Na każdej stacji benzynowej to samo. Ciekawe, czy to tak w całym kraju, czy tylko w tym regionie. Mam nadzieję, że tylko w tym regionie. Jak w całym kraju, to będę miał duże kłopoty. Na jednym baku nie zrobię tego, nie ma szans. 500 km. A może? Nie, pewnie nie. Widzimy, ten samochód tak ktoś trochę pali. Przecież może. Zobaczymy, jak będę jechał. O, tu jest ten kanion, który mijałem wcześniej, nie zdążyłem nagrać. Jak jechałem w drugą stronę. No i zrezygnowałem z dalszej podróży dzisiaj, bo dojechałem do momentu, w którym wiedziałem, jaka droga się zaraz zacznie, a się ciemno zrobiło. Także wbiłem pierwszy jakikolwiek hotel, który jest na trasie. I akurat całkiem fajnie trafiłem. Tylko nikogo tu nie ma. Pusty jest. Ale nieważne. Mają restaurację. Właśnie afrykańską zupę fasolową. Zobaczymy zaraz, jak będzie smakowała. I co się po niej stanie. I jeszcze później mam widać drugie. I później wam pokażę, jak wygląda hotelik. W sumie takie bungalowy są. Basenik jest, barek jest. Tylko wszystko zamknięte. Znaczy basen otwarty, no ale reszta zamknięta. No i możecie zobaczyć, jaki mam hotel, w którym jestem sam. Nikogo tu nie ma. Taki
Taki basenik. Restauracja, barek. Kompletnie nikogo. Mam taki jeden bungalow, zaraz wam pokażę. Ogólnie tam sobie bardzo chętnie tutaj posiedział po prostu i pochillował. Ale komary tak żrą, że się boję, że się zarażę malarią albo żółtą febrą. Wolę nie ryzykować. No malaria pewnie jest bardziej prawdopodobna. No ale jak sprawdzali na żółtą febrę na lotnisku, no to coś musi być na rzeczy. Aha, czyli się nie zarażę, bo mam szczepionkę. Czyli tylko malaria mi grozi. No, tylko i aż. Patrzcie, jak zrobione, że mi nic nie wlazło do pokoju. Podejrzany troszkę. Ale niech będzie. Tak wygląda pokoik. O, za 35 dolców. Nie ma źle. Jo, łazienka. Łazienka jak w domu. Elegancka. Szósta 30 rano i taka pogoda mi przywitała. Kurczę, planowałem jechać na plażę. No i bo dzisiaj z plaży nic nie będzie. No nic, zobaczymy co będzie. Mam tam na razie 3 godziny jeszcze drogi. Może się zmieni do tego czasu. Jest bardzo wcześnie, także jeszcze dużo się może zmienić. Ale to jest wszędzie śmietnik. Masakra to jest, jak można tak żyć. Ale się cieszę, że dzisiaj stąd jadę. Patrzcie co tu się dzieje. No, ciężarówka tam wywrócona była. Podróżowanie po Afryce nie jest dla amatorów zdecydowanie. Nie, powiem wam szczerze, tak, jak będziecie planowali zrobić podobną trasę do mojej przez Angolę, bierzcie jakiegoś SUV-a. Normalne auto na wielu drogach się po prostu słabo sprawdza. A po co się męczyć, jak można by było tutaj przelecieć przez tą drogę. A tak to jadę 20 na godzinę. No a dzisiaj jest podwójnie nieciekawie, no bo jeszcze popadało. Także jest jeszcze błoto. Ja wyprzątam takie brudne auto do tej wypożyczalni. Nie, wesoło będzie. Ciekawe, czy mnie nie naliczą za mycie. Jakiś chyba gruby wypadek tu jest. Ciekawe, co się stało. Patrzcie, co tu się odwaliło. Ale miałem farta, przeleciałem tak totalnie bokiem po takim mini skarpie. Bo tu długo będą ludzie stać. A ja dzisiaj nie mogę utknąć, bo mam samolot. No i wjeżdżam pomału do Lusaki. Luandy, kurde, jakie Lusaki. Luandy. Lusaka to... O, patrzcie, Fidel Castro. Lusaka to będzie w Zambii, pomyliło mi się. Wczoraj kupowałem bilety, także coś mi to w głowie po prostu zagrało. Moi drodzy, już niedługo 1 000 000 subskrypcji na kanale Podróże Wojownika, dlatego więc razem z SFD organizujemy konkurs, w którym 51 osób może zgarnąć nagrodę. Zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama, zobaczcie tam post i zobaczycie, o co chodzi. Do wygrania numer 1 wygra bon na 1000 zł do wykorzystania w sklepie SFD plus moją książkę, Białko Wojownika i Shaker, a dodatkowe 50 osób dostanie książkę, Shaker i Białko Wojownika. Także zapraszam serdecznie, wbijaj na Insta, zostaw obserwację i pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować kanał Podróże Wojownika, bo w tym konkursie o to chodzi, żeby wbił ten 1 000 000. Dzięki wielkie. Moi drodzy, właśnie byłem w pysznym miejscu na śniadanku. Jak ktoś z Was będzie tutaj w Luandzie, Café de Monte, chłopaki z RPA prowadzą przepyszne jedzenie. Troszkę poczytałem teraz o tym, dlaczego w tak bogatym kraju w złoża ropy, w diamenty jest taka bieda. No i się nie zawiodłem tym, co czytałem, bo takie były moje przypuszczenia, że oczywiście rząd okrada wszystko. Co ciekawe, córka prezydenta została ogłoszona najbogatszą kobietą w Afryce. No popatrzcie, jaki przypadek. Później oczywiście oskarżoną o korupcję i o defraudację.
No niemożliwe. No i tak się stało, no. Także po prostu rząd nie dba o swoich obywateli. Niestety tak się dzieje. Oni biorą wszystko do własnej kieszeni, no i oczywiście też firmy, które tutaj prowadzą biznesy zagraniczne. No i pewnie dalej też Portugalia. No i idąc dalej. Oczywiście to tylko elity się bogacą na tym, co tutaj jest. No bo co z tego, że połowa kraju żyje w skrajnej biedzie, w domach zbudowanych z patyków i z krowiej kupy i z błota, ale elity żyją w dostatku. Dodatkowo, jeśli ktoś chce poruszać w ogóle tutaj z telewizji lub z jakichś mediów ten temat, dziwnym trafem jest aresztowany i wsadzany do więzienia. No bo jak można opowiadać cokolwiek na ludzi, którzy tutaj rządzą? Oni mają władzę. Czyżby to była taka troszkę Korea Północna? Afryki? To jest straszne, naprawdę straszne. Jeszcze jak człowiek przyjedzie i zobaczy tą straszną biedę. W miejscach, które są na przykład wydobywane diamenty, to wszyscy ci ludzie, którzy po prostu byli na tych ziemiach, zostali stamtąd wykopani. Nara. Przyszła armia, wzięła na siłę i ich wyrzuciła z tych terenów. Nie ma po prostu mieszkania w tych terenach. Na tych terenach. Porąbane to jest wszystko. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Angola... O, komar. Wczoraj mnie tak pogryzły, że szok. Angola ma straszną historię też z niewolnictwem. 3 miliony niewolników wypłynęły stąd do Ameryki Południowej, na Karaiby. Pojadę teraz do miejsca, które dobrze o tym mówi i obrazuje wszystko tak, jak było, także troszkę wam zaraz opowiem więcej. No i dobra, to jestem w tym Muzeum Niewolnictwa. Zaraz zobaczymy w środku, co tam jest. 1891 rok. Tutaj możecie zobaczyć. Hej, tu jest kaplica z tego muzeum. Najważniejsze rzeczy, jakie powinniście wiedzieć, no to przede wszystkim jest to, że właśnie między XVI a XIX wiekiem tutaj właśnie z terenów Angolii wywieźli prawie 3 miliony Afrykan. I to było jedno z głównych miejsc właśnie, gdzie wypływały statki do Ameryki Południowej i Północnej. Tutaj i tak samo jak byłem w Senegalu. W Senegalu też tam byłem, możecie zobaczyć odcinki o niewolnictwie. Nawet tam byłem na takiej wyspie razem z Gamu, z moim ziomkiem. I on dokładnie fajnie też opowiadał o tym, do czego tam dochodziło, były te drzwi. Tutaj była na przykład, tutaj za mną widzicie kaplicę, która nazywa się Casa Grande. Zanim taki niewolnik wsiadł na statek, musiał zostać ochrzczony w tej kaplicy, żeby wypędzić z niego złe duchy. Nawracał się, no, bo chciał, wiadomo, że nie, oczywiście. Został chrzczony i dopiero wtedy jako niewolnik wsiadał na statek. Żebyście sobie uświadomili też, na jakim jesteśmy terenie. Jesteśmy tutaj na terenie, które kiedyś znajdowało się posiadłość jednego z handlarza niewolników po prostu. Tutaj akurat w XVIII wieku. No i widzicie, tutaj z kaplicy szli tymi schodami i tu wsiadali na statki. Zaraz wejdę do środka do muzeum, trochę więcej wam pokażę, jak to wyglądało. No i tu głównie ludzie płynęli stąd do Brazylii, na Kubę, na Karaiby. I tak to wyglądało. Dobra, wejdę tutaj do kaplicy, żebyście sobie zobaczyli. O, tak to wyglądało. Tutaj ci ludzie byli chrzczeni. Tutaj była woda święcona. Tutaj obrazek, który pokazuje, jak to wyglądało. Siedzieli biali, a czarni im usługiwali. Czasy niewolnictwa naprawdę okropne i pomyśleć, że dalej do tego dochodzi w niektórych krajach. Tutaj możecie zobaczyć, jak mniej więcej wyglądały statki, którymi wypływali niewolnicy. Tutaj są trasy
O, Senegal. Wyspa Gore, dokładnie tam byłem, z Gamu. Później tutaj możecie zobaczyć jeszcze w Sierra Leone były 2 porty. Luango w Angolii. To były główne porty właśnie. O, to jest przerażające, co teraz zobaczyłem. Dokładnie tu macie liczby podane. Znaczy dokładnie to nie. Dokładnie to nie wierzę, że w ogóle mogą podać to. Ale od 1501 roku do 1867 roku który kraj sprzedał ile ludzi. Tu możecie zobaczyć, jak to lata lecą. Tu macie Hiszpania, Portugalia, Anglia, Holandia, to nie wiem, Francja, Dania. Oczywiście najwięcej Portugalczycy, no bo oni tutaj kolonizowali, też no najwięcej sprzedali po prostu ludzi, ale w sumie 12,5 miliona. Tylko to chyba z całej Afryki po prostu, nie tylko, tak, z całej Afryki, tak. Bo tutaj macie napisane właśnie, to jest to porty, z których wypływały. Właśnie z Luandy, Banguela była też, Luango, Mozambik, Rio Combo, Gambia, Lagos, Sierra Leone. Straszne. Angola przez setki lat była jednym z głównych punktów handlu niewolnikami w Afryce. Z portów takich jak Benguela czy Luanda tysiące ludzi wywożono w kajdanach do Ameryki Południowej i na Karaiby. Szacuje się, że nawet 1/3 wszystkich afrykańskich niewolników pochodziła właśnie stąd. Dla wielu rodzin ta historia do dziś pozostaje bolesnym wspomnieniem. W Angolii można wciąż znaleźć miejsca, które pamiętają tamte czasy. Opuszczone forty, kamienne nabrzeża i pomniki ofiar niewolnictwa. 12,5 miliona ludzi wziętych do niewoli, wywiezionych. No i teraz wyobraźcie sobie jedną sytuację, no bo męczy mnie to, muszę to powiedzieć. Jak jest możliwe to, że przypływają 2 statki białych na obcy ląd i ludzie nie potrafili stanąć i się sprzeciwić? Wyłapywali wam ojca, dzieci, matkę, żonę, córkę, syna, wszystkich wyłapywali, przychodzili biali, brali ich chrzest i na statek i wywozili przez Ocean Atlantycki. Nie potrafię tego zrozumieć. O, tak w łańcuchy ludzie byli zamykani, zapinani. Tutaj możecie zobaczyć nogi wsadzane, kula przymocowana, łańcuch, kłódka. Albo tak szli, tak byli łapani i tak szli. Z tej ciężary, które były przemocowywane. No i popatrzcie, przychodzili i brali na przykład rodzinę. Wszyscy w łańcuchy. Nie potrafię naprawdę tego w swojej głowie zakodować. No przeczytałem teraz, że to wiecie, około 13 milionów wypłynęło z Afryki, ale 10 dotarło. 3 miliony ludzi albo zginęło po drodze, albo zginęło w jakichś obozach, które po prostu były takimi przejściowymi. No i dla wielu tych ludzi, na przykład ta kaplica, którą wam przed chwilą pokazywałem, była ostatnim miejscem, jakie zapamiętali z Afryki, bo nigdy już tutaj nie wrócili. I teraz właśnie w Brazylii, tam w innych częściach Ameryki Południowej, ale głównie w Brazylii, Karaiby, tam są wszędzie czarnoskórzy ludzie. W Stanach Zjednoczonych skąd oni się wiedzieli? Właśnie też stąd. To są wszystko ludzie, którzy są potomkami tych ludzi, którzy zostali stąd wywiezieni do niewoli. W Europie to samo. To nie są kontynenty, na których zawsze byli czarni ludzie. Oni po prostu zostali przywiezieni z Afryki. Przywiezieni. Zostali pojmani na siłę. Wielu z nich zginęło, a ci, którzy przeżyli, zostali wywiezieni. Ci, którzy już sobie na to pozwolili. Bo ci, którzy pewnie nie, buntowali się i ginęli. Szok, tu pisze, że 20 osób niewolników nie przeżywało w ogóle tej podróży. A na niektórych statkach na 40%, bo byli w tak nieludzkich warunkach przewożeni. Się w głowie nie mieści normalnie. No nic. Fajnie było zobaczyć to miejsce, fajnie było poznać trochę historii. Niefajnej historii oczywiście, ale jednak jak się podróżuje, podróże kształcą. Tylko jeśli chcecie, żeby was kształciły, to jest najważniejsze.
a niewolnictwo to jest naprawdę czarna karta historii, do którego w ogóle nigdy nie powinno dojść. Okazało się, że się wybiłem na Janka, nie zapłaciłem za wejście, ale idę już zapłacić, ale to niedużo kosztuje, parę groszy. Chyba 15 zł za wejście. Muzeum jest takie bardzo podstawowe, nie ma tam może nic takiego, co jakoś szalenie jest ciekawe, ale jeśli poczytacie o tym wszystkim, co tam się dzieje, co tam się dzieje, co tu się działo w tamtych czasach, jak kraj był kolonizowany, w czasach niewolnictwa, to naprawdę jest to miejsce może być ciekawe, bo to możecie się bardziej zagłębić w tym wszystkim. Także no warto odwiedzić. Myślę, że warto odwiedzić na pewno. Błąd. Tu jednak wejście kosztowało 2 zł, a nie 15. No tutaj ta Luanda to wygląda trochę inaczej. Właśnie jestem w centrum. Zaraz gdzieś zaparkuję przy deptaku samochód i troszkę pochodzę. Patrzę, co tu się dzieje. O, patrzcie, co zauważyłem. Reklama Fiata. No i tak wygląda promenada. Tutaj miała być plaża de Luanda, no ale to chyba plażą to nie jest, chyba że jest gdzie indziej, w którymś innym miejscu. No ogólnie tutaj samo to ścisłe centrum wygląda całkiem elegancko. No. W miarę jest czysto. Budynki też ciekawe. Jakby była ładna pogoda, to pewnie całkiem fajnie by tutaj wyglądało. Choć fajnie jak na to miasto, oczywiście. Ale jak sobie tak pomyślę, to raczej już tu nie przyjadę nigdy. Fajnie było zobaczyć, przekonać się i myślę, że Angola nie jest krajem, do którego się wraca 2 razy, przynajmniej dla mnie. Wiecie, każdy może mieć swoje zdanie, no ja myślę, że drugi raz nie będę miał po co tu już wracać. Zobaczyłem w sumie wszystko, co najładniejsze, oprócz tych wodospadów, ale tak to wszystko zobaczyłem. A wodospady i tak najładniejsze zobaczę za niedługo, czyli wodospady Wiktorii w Zambii. I wy też, bo je pokażę. Narodowy Bank Angolii. Banco Nacional de Angola. Właśnie sprawdzam, ile paliwa mam oddać, ile kilometrów przejechałem. 3000 zrobiłem, że dość sporo. No i oddałem samochód do budżet, wszystko spoko. Musiałem dopłacić tylko za jeden extra dzień, za jeden extra day, jak jestem amerykański, 2 miesiące tam byłem, co nie? You know guys, 2 miesiące już wystarczy, żeby się pomyliły days z dniem, nie? You know. Szok. Dobra, miesza z tym. Wszystko pozytywnie. Teraz trzymajcie kciuki, żeby mnie wpuścili do Lesotho, bo nie mam wizy. Ale ktoś się z Was zastanowi, dlaczego nie mam wizy. Po pierwsze, bo poczytałem na paru forach, że wpuszczają, jak się da w łapę, to po pierwsze. I wtedy zamiast za wizę płacić kosmiczne pieniądze, płaci się tam $50 i wpuszczają. I druga opcja, jest takie coś jak wiza tranzytowa, ze względu na to, że będę tam 3 dni, to łapię się na wizę tranzytową i też mi się to może udać. Trzecia opcja, ludzie z Unii Europejskiej czy z Europy nie potrzebują, ale Polska potrzebuje e-wizę. Także trzymajcie kciuki, żeby jedna z 3 opcji mi się udała i żeby mnie tam wpuścili. No ja już na lotnisko idę, odprawiony jestem, także od razu sobie mogę przechodzić. Jak wam mówiłem, przesiadka w Johannesburgu, będę o 20:30 lecę, w nocy będę w Johannesburgu, w RPA i tam mam, nie wiem właśnie ile,
6 godzin chyba postoju. Jakoś tak, w ogóle zmienili mój lot, ja już miałem lecieć zaraz. I zmienili na 20:30, czekajcie, jeszcze napisali mi, że jeszcze jedna zmiana była, ale muszę sprawdzić tablicę, to zaraz się okaże, o której mam ten lot. Ale o mnie za mnie, czy będę tu czekał na lotnisku, czy w Johannesburgu, to nie robi mi żadnej różnicy. Mam nadzieję tylko, że będzie lunch i będę mógł sobie iść tam poczekać wygodnie i podładować telefony, bo mam rozładowane. Podsumowując Angolę, no nie przyjadę już, nie ma po co. Fajnie było zobaczyć niektóre miejsca, plemiona niesamowite. Bardzo warto było zobaczyć, jak żyją. Także jak ktoś z Was jeszcze nie widział, myślę, że każdy odcinek z Angolii jest ciekawy. Naprawdę bardzo ciekawy. I myślę, że każdy z tych krajów, które teraz odwiedzę, będą ciekawe. Taka ciekawostka. W Lesotho jest śnieg. Znaczy nie teraz, no bo teraz tam się wiosna zaczęła, ale jeszcze niedawno był śnieg. Ten kraj jest położony cały na wysokości 1000 metrów do 3500 metrów. Cały leży w górach. Także sobie wyobraźcie. W ogóle to jest śmieszne, że jest taki malutki kraj, cały otoczony przez Republikę Południowej Afryki. I że go nie wchłonęli. Serio, to jest dziwne. To się nazywa Królestwo Lesotho. Fajnie by było, jakby mnie wpuścili. Ale jaja. Okazało się, że nie lecę z tego lotniska. Jaki ja jestem asem, to jest szok po prostu czasem. Znaczy, na to przyleciałem tutaj, no to się spodziewałem, że to jest jedno. A okazało się, że jest jeszcze drugie, nowe, większe. Pokazuje mi, że mam tam godzinę. To jest całkowicie za miastem. I tak bym musiał tu przyjechać, bo musiałem samochód oddać. Ale dobrze, że mam duży zapas, bo mam 3 godziny do odlotu, także tyle dobrze. Ciekawe, ile za taksę zapłacę. No, jestem na tym lotnisku. No, godzinę jechałem. Spokoj, tak jeszcze mam 2 godziny do odlotu. Całe szczęście, że wcześniej przyjechałem. Domestic? Nie, to nie Domestic. Na International muszę iść. Pamiętajcie, jak będziecie tu przyjeżdżać, Unitel nie zawiódł mi praktycznie nigdzie. Wiadomo, na jakichś tam zadupiach nie było internetu, no ale to wiadomo. Ale poza tym wszędzie działał idealnie. Bo myślę, że to lotnisko jest aż tak nowe, że tutaj jest tylko jeden lot dzisiaj. Na tablicy ogłoszeń był tylko jeden lot, ten, który lecę ja zaraz. No, dokładnie jest tag z takiej linii. Ciekawe. No ale jak się rozkręcą, no to będzie dobre lotnisko, bardzo. Zainwestowane miliardy w nie dolarów, naprawdę. Dobra, jednak nie. Jednak jest 5 lotów. Tam się wyświetlało. To jest tak nowe lotnisko, że większość jeszcze zamknięta. Tutaj dopiero stawiają jakąś restaurację. No, idę zobaczyć, czy lunch istnieje w ogóle. Nie wiem czemu, ale strasznie nie lubię przejść granicznych. Mimo tego, że zawsze wiem, że nic nie zrobiłem, tak oni dłużej trzymają mój paszport, przeglądają go, popatrzą do komputera, znowu do paszportu, znowu do komputera. To wzbudza we mnie takie niepozytywne emocje. I teraz tak miałem znowu, że on tak patrzył do komputera, do paszportu, do komputera, przegląda każdą stronę w paszporcie, znowu do komputera, pokazuje temu drugiemu, zaraz bierze z powrotem, zaraz pyta się, czy ta pieczątka to na pewno jest wjazdowa. Ja mówię, to co, celnik na lotnisku nie wie, jaka jest pieczątka wjazdowa? No, niepotrzebny stresik zawsze. Ale nic, tej nocy stresik jeszcze będzie przy przejściu na Lesotho. Mam nadzieję, że jak mi wpuszczą do samolotu, to jak już wyląduję w Lesotho, to oni zrobimy tak, że wejdę już tam. Już wjadę, zresztą to na parę dni tylko jestem. A zresztą to jest też taki kraj, że no tam nie przyjeżdża nie wiadomo ilu turystów. Także no, powinno być ok. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym kraju i oby to było Lesotho, a jak nie, to będzie RPA, Johannesburg. No bo tak mi się bilety układają, że będę musiał tam 3 dni wtedy spędzić. Ale oby to było Lesotho. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie, na razie. I jeśli chcesz mnie wspierać, chcesz pomóc mi zrealizować mój plan, czyli osiągnąć 1 000 000 subskrypcji, to wciśnij suba, bo już niedużo zostało, to jest ponad 20 000, także już naprawdę niewiele, a bardzo wielu z Was po prostu tego nie robi, nie subskrybuje kanału. Także to może być takie po prostu, ja Wam pokazuję piękne rzeczy, a Wy zostawcie tego suba. I polecam oczywiście książkę Moja ucieczka. Została jeszcze tylko, no, już ponad połowa się sprzedała. Ponad połowa, tak.
z tego nakładu, który zrobiłem, to że idzie naprawdę świetnie. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam.